Przez bardzo długi czas na całym świecie i oczywiście także w Polsce wierzyliśmy w to, że wzrost gospodarczy przyniesie wszystkim dobrobyt. No, może nie zupełnie wszystkim, na pewno nie od razu, raczej nie porówno, ale wydawało się logiczne, że jeśli tort będzie rósł, no to będzie więcej do podziału. A jak sprawiedliwy będzie ten podział, no to już wszystko kwestia czasu i polityki, no, albo braku polityki, jakby powiedzieli wolnorynkowcy. Niestety, coraz więcej ludzi, coraz więcej i nierówniej produkuje i konsumuje. Rosną nierówności, a jednocześnie przestaje wystarczać planety. Zatruwamy rzeki i łąki, wypuszczamy chemikalia do środowiska, zamieniamy lasy i łąki na pastwiska. Ziemia nie ma kiedy odpocząć. Tego tortu, którego miało być więcej, nie będzie starczało. Grożą nam wojny o kurczące się zasoby. W tych warunkach kompromis pod tytułem "będziemy mieć większy dobrobyt kosztem środowiska" dawno przestał się spinać. Raz, że to bogaci szkodzą środowisku najbardziej, cierpią najmniej, z biednymi jest odwrotnie, a dwa, że to wszystko wymyka się spod kontroli. Huragany i tornada, susze i powodzie, czasem jedne po drugich, szkodzą i nam, i naszej planecie. Brakuje słodkiej wody. Wymierają gatunki roślin i zwierząt. Obserwujemy kryzysy żywnościowe, zaraz po nich migracje i wojny o zasoby. Tego tortu nie da się piec w ten sposób. On będzie się kurczył zamiast rosnąć, a ziemianie będą się zabijać o coraz mniejsze jego kawałki. Brytyjska ekonomistka Kate Raworth ma na to odpowiedź i receptę. Zamiast tortu pieczmy obwarzanek. A konkretnie to donata, czyli pączka z dziurką. Naprawdę jednak istotny jest w tej metaforze kształt, a obwarzanek po polsku brzmi zwyczajnie zgrabniej. Narysowany obwarzanek składa się z dwóch okręgów. Wewnętrzny, ten mniejszy, to ludzkie potrzeby. Od pitnej wody po demokrację. Ten większy to są zasoby Ziemi, zasoby planety, które umożliwiają nam przetrwanie, nam wszystkim. Musimy się zmieścić między tym mniejszym okręgiem a większym, tak żeby nasze potrzeby były zaspokojone, ale Ziemia to wytrzymała. Nie mamy czarodziejskiej różdżki ani wielkiego planu. Mamy obwarzanka. Mamy mnóstwo dobrych praktyk i wzorców dobrego życia. Niekoniecznie nowych, choć czasem niesłusznie zapomnianych. Te wzorce można użyć w gminie, w powiecie, w regionie, na kontynencie. Można ich używać od Amsterdamu po upadłe miasta północnej Anglii. Gdziekolwiek potrzebujemy i gdziekolwiek się da. Zamiast z wielkich elektrowni na węgiel, prąd mógłby płynąć z czystych źródeł energii. Możliwie rozproszonych, lokalnie magazynowanych, jeśli się da, jeśli się również da, produkowanych, wytwarzanych przez spółdzielnie, tak, żeby i lokalna społeczność, i samorząd, i konsumenci, i atmosfera mogli na tym korzystać równocześnie. Miasta powinny być raczej dla pieszych, rowerzystów, a mniej dla SUV-ów. Powinno być w nich więcej komunikacji publicznej, tramwajów, autobusów, a mniej samochodów, które stoją w korkach. Miasta powinny być też przyjaźniejsze dla mieszkańców, bardziej zielone, mniej zabetonowane oraz takie, w których każdego będzie stać na mieszkanie i na dostęp do usług publicznych, do lekarza, do szkoły, które będą znajdowały się w zasięgu spaceru. Usługi miejskie powinny być skonstruowane racjonalnie. Recyklowanie odpadów, retencjonowanie wody, ochrona przed upałami i powodziami. Ważne są dostępne kolej i autobusy, zamiast stojących w korkach samochodów. Wszystko to w imię czystszej atmosfery, mniejszego stresu, prawdziwej wolności przemieszczania się do domu, pracy, do szkoły, do lekarza, na wycieczkę do lasu. Obwarzanek to nie jest doktryna ekonomiczna, lecz pewien sposób myślenia, pewien rodzaj wyobraźni, pewna metafora. Nie chodzi w nim koniecznie o to, że PKB musi natychmiast przestać rosnąć. Chodzi raczej o to, żeby dobrobyt, rozwój, poziom życia i dbałość o środowisko nie były składane na ołtarzu z jednej strony ostentacyjnej konsumpcji, z drugiej strony rabunkowej gospodarki.